Okazuje się, że bardzo lubicie nasze serie poradnikowe, ponieważ każdy we własnej kuchni najczęściej kombinuje po swojemu, tylko się inspiruje różnymi przepisami i ostatnio dowiedzieliśmy się, że jest taka potrzeba, aby poopowiadać Wam trochę o mąkach bezglutenowych i ich właściwościach. Słuchajcie, tak naprawdę my wiemy to od dawna, że warto by było. Nosiliśmy się z tym pomysłem i nosiliśmy, dlatego że bardzo trudno jest powiedzieć o właściwościach poszczególnych gatunków mąki. Szczególnie, że ja czasami mówię autorytatywnie o tym, że z jakiejś mąki czegoś się nie zrobi, a później, ktoś mi mówi, no, a ja z mąki kokosowej na przykład robię pyszne naleśniki i ja od razu w mojej głowie przetwarzam moją wiedzę na temat tej mąki i wiem, że się po prostu nie da zrobić miękkiego, miluśkiego naleśnika. Samej mąki kokosowej, bo ten ktoś po prostu nam nie powiedział z dodatkiem mąki kokosowej, ale co jeszcze do niej dodajemy? Dokładnie, ale czasami co powoduje, może że być ciasto tak, jest puszyste. Zaraz Wam opowiem. Dokładnie, ale może być też tak, że Wy znacie jakąś metodę albo doświadczyliście pewnych rzeczy i nie zgadzacie się z nami. I ja mam propozycję. Polemizujcie w komentarzach, podzielcie się swoimi doświadczeniami. Tak. Będzie nam bardzo miło, chętnie czegoś się dowiemy. A teraz opowiemy Wam, jakie mąki sprawią, że zrobicie pyszny chleb gryczany na zakwasie, taki pełnoziarnisty, jak ulepicie ciasto na pierogi, z czego powstają naleśniki i co możecie dodać do wegańskiego sernika. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jak powstają nasze pierogi, zapraszamy tutaj. Zakładka o tym, jak lepić idealne pierogi. Jeśli podoba Wam się taka poradnikowa seria, możecie polubić ten odcinek, zasubskrybujcie kanał. Jeśli nie zrobiliście jeszcze tego, naciśnijcie dzwoneczek, który jest pod okienkiem, w którym się poruszamy, a zawsze dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, tłumaczonej na język angielski, no i oczywiście takiej, którą możecie komentować. Róbcie to na YouTubie i na blogu kulinarnym. Mąki bezglutenowe i ich właściwości, zapraszamy. Musicie pamiętać o tym, że fakt, że nie korzystamy z mąki pszennej i żytniej, wcale nie oznacza, że czegoś brakuje w naszej diecie, bo korzystając z wielu innych mąk mamy dużo większy dostęp do mikroelementów i witamin, które znajdują się również w innych ziarnach. Paradoksalnie, jak zmieniliśmy naszą dietę na bezglutenową, ponieważ nastąpiła w naszym życiu taka konieczność, okazało się, że nie jest to dieta niedoborowa, gdyż dostarczamy naszemu organizmowi dużo wartości odżywczych, które w naszej kuchni nie pojawiały się wcześniej. Muszę Wam powiedzieć, że ja podzieliłam mąki na te, których używamy na co dzień. Czyli te najbardziej uniwersalne? Tak, najbardziej uniwersalne, dokładnie. I taką mąką jest mąka gryczana, która ma fantastyczną lepkość. Ona nawet nie potrzebuje siemienia lnianego ani babki jajowatej. Najlepszym dowodem tutaj są pierogi, ciasto na pierogi. Nie zgodziłabym się z Tobą, bo najlepszym przykładem na to są bliny gryczane. Dobrze, bliny gryczane. Które są tylko z mąki gryczanej, z dodatkiem oczywiście odrobiny siemienia lnianego. Możecie je znaleźć oczywiście u nas i zobaczyć, jak się je robi. Mąka gryczana daje taką miękkość i sprężystość ciastu, dlatego również dodajemy mąki gryczanej do naleśników. I naleśniki robimy z mąki gryczanej, połączonej z mąką ziemniaczaną. I to daje nam taką ziemniaczaną skrobią, dokładnie, dla poprawności, gdyż my bardzo często używamy różnych skrobi. I jak czasami ktoś nas pyta, ale co zrobić, Pani Jolu, jeżeli ja nie mogę ziemniaków i nie mogę skrobi ziemniaczanej? Otóż skrobia to jest skrobia, więc jeżeli ja nie mogę skrobi ziemniaczanej, to używam na przykład skrobi z tapioki, albo skrobi kukurydzianej. Można też dostać taką mąkę z ryżu kleistego, która też fantastycznie nadaje się do wyrobów, w których musimy mieć skrobiową konsystencję. A jak przygotować idealne ciasto na naleśniki? Zakładkę znajdziecie tutaj. Nad Joli głową. Jak zwykle. Musimy pamiętać, że ze wszystkich skrobi fantastycznie robi się desery i puddingi. Dlatego też możecie zobaczyć sobie nasz deser z tapioki, ale również kisiele się robi super. Tak, kisiele super się robi i również nie za smażki, ale takie zagęszczacze do zup. Wracamy jednak do mąk uniwersalnych i tutaj oprócz gryczanej białej na pewno świetnym rozwiązaniem jest mąka ryżowa. Tak. I na przykład można robić różne ciasteczka kruche z mąki ryżowej, albo na przykład placki i one są wtedy chrupiące. Zobaczcie, na przykład. Tempurę można zrobić i też będzie fantastycznie chrupiąca, gdyż mąka ryżowa daje nam chrupkość. Oczywiście mąka kukurydziana jest też chrupka, charakterystyczna w smaku, lekko gorzkawa. Mąkę kukurydzianą możemy zastosować w różnych ciastach pod warunkiem, że dodamy do nich jakąś skrobię.
Gdyż mąka kukurydziana jest mąką zbyt sypką, ona daje takie wrażenie grysiku, więc w związku z tym nie zrobi się z niej niczego elastycznego. Dodajemy wtedy skrobię kukurydzianą, albo skrobię ziemniaczaną, albo na przykład skrobię z tapioki. Tak samo mąka jaglana, ona również sama w sobie będzie miała lekko gorzkawy smak i oprócz tego też ona potrzebuje jakiejś skrobi. Jeszcze bym powiedziała chwilę na temat mąki kukurydzianej ryżowej, gdyż one fantastycznie nadają się również do panierowania. Jeżeli chcemy, żeby kotlety były chrupiące po usmażeniu, najlepiej panierujmy nie w bułce tartej, ale właśnie w mące kukurydzianej, ale również możemy w mące ryżowej. Osoby na diecie bezglutenowej, nawet osoby z celiakią, mogą jeść mąkę owsianą, ale tylko taką z certyfikatem, która nie ma śladowych ilości glutenu. Ale mąka owsiana daje taki specyficzny posmak i my osobiście nie uważamy, żeby ona tak fantastycznie zastępowała pszenicę. W konsystencji tak. Ona fajnie skleja. I tak samo mąka z amarantusa, która też fantastycznie skleja, ale ma specyficzny, może i słodkawy, ale taki trochę błotnisty posmak. Dlatego należy dodawać jej po odrobinie do różnych wyrobów, czy do placków, czy do chlebów, albo do ciasteczek. Dla wzbogacenia wartości odżywczych, ale dla smaku niekoniecznie. Z mąk uniwersalnych oczywiście możecie przygotować świetne pieczywo. Wszystkie nasze wypieki, jakiekolwiek sobie wymyślicie i oczywiście, które możecie jadać, znajdziecie tutaj. I w tym momencie płynnie możemy przejść do drugiej kategorii, czyli mąki bezglutenowe z roślin strączkowych. I właśnie, dlaczego w tym momencie? Dlatego, że mąki z roślin strączkowych też rewelacyjnie nadają się do panierowania i też z ich udziałem możemy uzyskać chrupiącą konsystencję na przykład kotletów. Tak jest z mąką łubinową, cieciorkową i sojową, ale dodane do różnych wypieków typu tarty albo na przykład paszteciki sprawiają, że te wypieki oprócz tego, że są kruche, stają się jeszcze delikatnie kruche. Więc w związku z tym uzyskujemy taką delikatność. Dowodem na to na pewno będzie keks, do którego dodajemy mąki cieciorkowej. Ale mega delikatny. Dowodem również chyba w którejś tarcie wytrawnej też dodawaliśmy mąki cieciorkowej i również w rogalach z białym makiem taką mąkę mamy. Rogale z białym makiem, zaraz będzie na to czas. Sprawdźcie, zakładka tutaj na I w makowcu na Wigilię również znajduje się mąka cieciorkowa, ale nie można z jej ilością przesadzić, gdyż wtedy nie będziemy w stanie zrobić wypieku. O, jeszcze zapomniałam. W faworkach również znajduje się mąka cieciorkowa, ale tylko odrobina. Kolejna kategoria to są takie mąki, które przygotowuje się z orzechów i z ziaren. I właśnie, wszystkim się wydaje, że to jest mąka, że da radę z tego zrobić naleśnika, że da radę upiec ciasto. Otóż, jeżeli nie użyjemy jajka, nie damy niczego sklejającego, na przykład banana albo ziemniaka albo czegokolwiek, nie wyjdzie nam absolutnie żadne ciasto, gdyż nie posiadają skrobi. I tu się znajduje wcześniej wspomniana przez nas mąka kokosowa. Ale również mąka migdałowa, mąka z orzechów laskowych, z orzechów włoskich. Z orzeszków ziemnych. I słuchajcie, to są fantastyczne mąki, z których robimy cudowne ciasteczka, na przykład nasze herbatniki Savoiardi, wegańskie, bezglutenowe, albo pierniki, również z mielonych orzechów i migdałów dodajemy do kruchych ciasteczek migdałowo-orzechowych. One, tak jak mąka kukurydziana, ryżowa i jaglana, dają nam także chrupkość i kruchość. Ostatnią kategorią, której ruszać nie chcemy, ponieważ w naszej kuchni domowej, w naszej kuchni firmowej ich nie stosujemy. Są to mąki pozbawione glutenu. Uważamy, że jest to takie rozwiązanie dla dosyć leniwych. Nie, dla tych oszczędnych w gospodarowaniu swoim czasem. Jeżeli ktoś ma potrzebę, nic mu nie wychodzi, a naprawdę chce zjeść smacznego naleśnika albo ciasto i jeszcze się nie nauczył, proszę bardzo, może z nich skorzystać, ale pamiętajmy, że dużo lepiej jest wymyślić sobie swoją cudowną mieszankę, nawet wymieszać i mieć w pojemniku taką już zmieszaną mąkę do robienia naleśników, ciasta i podstawowego chleba. Po prostu w naszej kuchni korzystamy z mąk jednorodnych. I pamiętajmy o tym, że mąki poddane obróbce termicznej mają nadal mikroelementy, ale witamin za dużo tam już nie ma, gdyż podczas podgrzewania giną prawie wszystkie witaminy.
tych witamin powinniśmy dostarczyć sobie z rzeczy jedzonych na surowo. Mamy nadzieję, że nasza wiedza trochę Wam się przydała i skorzystacie z niej. Inspirujcie się, bawcie się dobrze w kuchni. Smacznego i na zdrowie.